Dzisiaj opowiem Wam trochę o mojej wycieczce do Sewilli i wiecie, o tym, jak trafiłam na coś, na co ludzie chcą pojechać, a ja nie wiedziałam, że pojadę zobaczyć to, co jest znane. Nie wiem, czy to ma jakiś sens. No w każdym razie obchody Wielkiego Tygodnia. W Andaluzji podobno jest to big deal. Generalnie bardzo dużo ludzi chce pojechać do Andaluzji w czasie Wielkiego Tygodnia, żeby zobaczyć te obchody. To nie byłam ja. Ja w ogóle zapomniałam o tym, że w ten weekend będzie już Wielki Tydzień. W sensie zapomniałam o tym, jak planowałam ten wyjazd. Wyjazd został zaplanowany w tym konkretnym terminie ze względu na koncert, na który chciałam pójść. Koncert Jakuba Józefa Orlińskiego odbywał się w Sewilli 1 kwietnia. No więc stwierdziłam, dobra, lepsze to niż chyba tydzień wcześniej w Lizbonie, no bo to był koniec marca. Stwierdziłam, że w sumie gdzieś tam jeszcze są Las Fallas, więc żeby tutaj przypadkiem się za dużo rzeczy nie nawarstwiło, no to ten 1 kwietnia w Sewilli brzmi dużo lepiej, prawda? No prawda, no. No i koncert był świetny i generalnie Young była przekonana, że zabieram ją na zupełnie innego rodzaju koncert, więc jak się pakowałyśmy w czwartek i powiedziała mi, że mamy mieć coś eleganckiego, to miała takie, dobra, to na jakiego rodzaju koncert my w ogóle idziemy? Także trochę ją zaskoczyłam, ale powiedziała, że jej się podobało, więc bardzo się cieszę. No i w ogóle dotarłyśmy do tego teatru, byliśmy sobie lampkę wina i wchodzimy już do tego teatru, zając nasze miejsca, wiadomo, gdzieś tam z tyłu daleko, bo jak to studentki nie kupowałyśmy jakichś super drogich biletów gdzieś z przodu, no bo nie o to chodziło. I jakaś babeczka nas przejęła tuż za wejściem. W sensie mówi, tak, to proszę za mną. To poszłyśmy za nią i ona nas prowadzi na tą, wiecie, główną salę zaraz przy scenie, a my do niej, że ale to nie jest na naszym bilecie, że my gdzie indziej, że tam pan powiedział po schodach i w górę. A ona mówi, nie, wszystko okej, proszę tutaj. No więc jakby ja się cieszę. To była bardzo fajna rzecz, bo ostatecznie zamiast siedzieć gdzieś tam na tym drugim balkonie, siedziałyśmy, nie wiem jak to się nazywa, no nie płyta, nie? Ale siedziałyśmy na tej głównej dolnej sali, nie tak daleko, bo się okazało, że no właśnie nie wiem, czy po prostu wszystkie miejsca tam z przodu nie były wykupione, czy ktoś w ostatniej chwili zrezygnował. W każdym razie no miałyśmy naprawdę fantastyczne miejsca. Szczęście nam sprzyjało. W każdym razie koncert był rewelacyjny. Bardzo się cieszę, że się wybrałam, bo rzeczywiście no rozmijałam się bardzo z koncertami. Jak kiedyś był jeden w Walencji, to był akurat dzień, kiedy jechałam do Polski. Jak ostatnio byłam w Toruniu, to nawet się nie zorientowałam, że w Toruniu był koncert, więc no cieszę się, że trafiłam na ten w Sewilli. Był naprawdę fantastyczny i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się wybiorę. No i w ogóle po koncercie poszłyśmy sobie jeść. Usiadłyśmy w knajpie z widokiem na plac i jakieś 15 minut po tym, jak zamówiłyśmy, cały zespół, który dawał nam koncert, usiadł na tym placu jeść. Także miałyśmy widok z okna na nich. Fantastyczne było to, że po prostu jak weszli na ten plac, to ludzie zaczęli klaskać, więc okazało się, że po prostu nie tylko my po koncercie stwierdziliśmy, że dobra, nie będziemy odchodzić zbyt daleko, idziemy zjeść, tylko naprawdę całkiem sporo ludzi z tego koncertu poszło prosto na kolację, więc jak przyszli i zaczęli się rozglądać, zastanawiać, czy to tu, czy nie tu, czy gdzie zamówić, to rozległy się oklaski i to było naprawdę takie bardzo miłe, także super. A w ogóle, no właśnie, wybrałyśmy się na koncert, a ja w piątek wieczorem dowiedziałam się, że jedziesz ten weekend do Sewilli, ale super. Okej, dobra, a dlaczego? No, bo są obchody Wielkiego Tygodnia. Okej, coś więcej? No, takie bardzo znane, wszyscy ludzie jak jadą do Andaluzji w tym okresie, no to jadą, żeby zobaczyć te obchody Wielkiego Tygodnia, no bo w Sewilli szczególnie one są takie bardzo duże. No i generalnie cała Andaluzja tak bardzo celebruje ten Wielki Tydzień. No dobra, okej, zobaczymy. No więc wiecie, jakby katolickim krajem Polska jest, więc z procesjami miałam wcześniej do czynienia. Ale nie takimi. Zorientowałam się, że to będzie naprawdę wielka sprawa, jak zobaczyłyśmy chodzącego po ulicy, wiecie, tego takiego ziomeczka w białych szatach
z tym takim wielkim, spiczastym kapeluszem. I stwierdziłam, że dobra, kojarzę, gdzieś to kiedyś widziałam, pamiętam. I co, i to będą oni? No ale dobra, wiecie, w dalszym ciągu, okej, będzie procesja ludzi, którzy chodzą w tych strojach, które, wiecie, wszystkim się kojarzą z Ku Klux Klanem. No i jakież było moje zdziwienie, jak dotarłyśmy do hotelu i dostałyśmy książeczkę, dosłownie książeczkę z rozpiską, która parafia, którego dnia uczestniczy w procesji. I którego dnia tak naprawdę, co podczas tej procesji oni ze sobą niosą, jaka orkiestra im towarzyszy i chyba też jakie bractwo idzie razem z nimi w tej procesji. Bo ci ziomeczkowie w tych białych szatach to są Nazarenos. I to są w ogóle bractwa. Ja do końca nie wiem, jak to działa, no ale w każdym razie każda parafia bądź kilka parafii ma tych Nazarenos. No to jest podobno bardzo indywidualna rzecz, w sensie bardzo związana z właśnie celebracją świąt Wielkiej Nocy. W niektórych rodzinach to jakby przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ciężko tak naprawdę chyba opowiedzieć, co to dla nich znaczy uczestniczyć w tych świętach właśnie jako członek tego bractwa. No niemniej jednak dla osób, które to oglądają, jest to widok niesamowity, spektakularny. Tego się nie spodziewałam, ponieważ każdego dnia od poprzedniego czwartku albo od piątku są te procesje. Codziennie. Od 14 do 2 nad ranem. I blokują pół miasta, akurat to pół, przez które tego dnia będą szli. No i w którymś momencie zachodzą oczywiście do katedry, zatrzymują się przy różnych parafiach, no i jakby właśnie idą z tymi figurami, idą z tą muzyką. Masa ludzi na ulicach, bardzo elegancko ubranych, widać, że jest dla nich rzeczywiście świętowanie i no chyba jak powiem po raz kolejny, że się nie spodziewałam, to nie będzie to nic dziwnego i no naprawdę fantastyczna sprawa. No i w ogóle z takich ciekawostek dookoła Nazarenos okazuje się, że nazwa tego bractwa, nazwa tych ludzi, którzy uczestniczą w procesjach, po chińsku jest taka sama jak nazwa używana na śmierciożerców z Harry'ego Pottera. Serio, próbowałyśmy w pewnym momencie z Yang dowiedzieć się czegoś więcej o tym. Więc no ja weszłam na naszą Wikipedię, ona weszła na chińską Wikipedię i w którymś momencie jakby pyta się mnie, jakby jak oni się nazywają i jakby czy oni mają coś wspólnego ze śmierciożercami. A ja stwierdziłam, że no weź w ogóle jakby zupełnie inne dwie rzeczy, jakby skąd? No bo patrz, tu te 3 znaki, no to są znaki, które określają Nazarenos. No tak. No i wiesz, i po chińsku dokładnie tak samo nazywają się śmierciożercy. No więc sprawdziłam i rzeczywiście nie mam pojęcia, czy to jest kwestia na przykład tego, jak oni wyglądali. W sensie w filmie oni mają właśnie też te takie czarne szaty z tymi spiczastymi kapeluszami, o ile się nie mylę. Nie wiem, skąd się to wzięło, no ale słuchajcie, po chińsku Nazarenos i śmierciożercy te same 3 znaczki. Także fun fact. No ale fakt spotkania Nazarenos nie zmienił tak naprawdę tego, że głównymi punktami wycieczki było zobaczenie miasta, no więc wybrałyśmy się do Alcázar. Jest to pałac, który, ojejku, na początku był pałacem, który został zbudowany przez Maurów, potem na miejscu tego pałacu został wybudowany inny, ale oddający styl tamtego, więc generalnie bardzo ciekawe miejsce i jest to pałac, który grał Dorn w Grze o Tron, także można zrobić takie ujęcie, w którym zostali zaprezentowani bohaterowie. Jest też ta fontanna, przy której mieli zdjęcia. Połaziłyśmy sobie trochę po tym pałacu i spotkałyśmy koleżankę, w sensie nową koleżankę. To nie była ani koleżanka moja, ani koleżanka Yang,
ale spotkałyśmy dziewczynę, która zapytała nas, czy możemy jej zrobić zdjęcie. No i widać było, że tak przyjechała sama, więc tak jakby chciała jeszcze z nami zagadać, więc ostatecznie dołączyła się do nas. Więc połaziłyśmy razem z nią po ogrodach pałacowych, bo myśmy już zdążyły zrobić pałac, ona dopiero przyszła. I wybrałyśmy się też razem tego dnia na kolację, na tapas. Więc właśnie okazało się, że ona zrobiła świetny research a propos jedzenia i właśnie zaproponowała tą knajpę i naprawdę jedzenie było pyszne. Z tym, że no nie zdążyłyśmy na tą naszą rezerwację ze względu na to, że próbowałyśmy przejść przez miasto i się nie dało, bo była procesja. Naprawdę jakby ulice były tak zawalone, że z naszej części miasta na tą drugą nie dało się przejść. W ogóle chciałyśmy się spotkać na Setas de Sevilla, to jest taka wielka konstrukcja, która jest też punktem widokowym i która wygląda właśnie trochę jak takie grzyby. No ale nie dało się tam dotrzeć, bo po prostu dokładnie ta ulica, przy której są te Setas, była zablokowana przez procesję. Więc w końcu udało nam się jakoś obejść dookoła i w ogóle znaleźć jakieś przejście, gdzieś w którymś momencie po prostu przebiec przez środek tej procesji. I dotarłyśmy do tej knajpy. Jedzenie było przepyszne. Były rzeczy, których wcześniej nigdy nie widziałam na liście tapas na przykład. Więc to była całkiem ciekawa rzecz. No i w ogóle z takich fun faktów językowych w Andaluzji, a przynajmniej w Sewilli, ci ludzie, z którymi się spotykałam, nie mówili S na końcu. Więc ja gracias, oni gracia. Ja nosotros, oni nosotro. Więc no ciekawa sprawa, w sensie kolejny fun fact. ale udało mi się z nimi dogadać, więc punkt dla mnie. Mój hiszpański dochodzi do poziomu, w którym mogę się komunikować. No i oprócz Alcázar wybrałyśmy się też na rejs łódką, bo okazuje się, że rzeka, która przepływa przez Sewillę, jest chyba jedyną pławną rzeką w Hiszpanii, więc wybrałyśmy się zobaczyć miasto też z perspektywy wody. Bardzo fajnie, w sensie wygląda trochę inaczej, jak się patrzy na coś z perspektywy właśnie rzeki, z perspektywy tej takiej trochę dalszej, że ma się rzeczywiście widok na miasto. Bardzo się podobał mi ten rejs. Zrobiłam masę zdjęć. No i widziałyśmy też ten drugi brzeg, bo tak naprawdę na drugi brzeg rzeki w ogóle ani razu nie przeszłyśmy, więc mogłyśmy zobaczyć trochę to nabrzeże po prostu z poziomu wody. No i oprócz zamku właśnie i oprócz rejsu po rzece wybrałyśmy się też na Plaza de España, czyli jakby miejsce, które jest w każdym mieście. No ale w Sewilli jest rzeczywiście bardzo piękny ten plac i naprawdę warto się tam wybrać, bo to jest cały park w ogóle z kompleksem takim trochę zamkowym, nie wiem jak to określić. I w tym parku też znajduje się trochę różnych muzeów, trochę różnych fontan, generalnie bardzo ładne miejsce do pospacerowania. I trafiłyśmy na taki mini pokaz flamenco, także teraz przez najbliższą minutę 30 będzie tutaj taka pani tańczyć, więc jak nie chcecie popatrzeć, to możecie dać plus minuta 30 i tam dalej będę gadać.
propos flamenco w ogóle, byłam kiedyś na koncercie, znaczy parę miesięcy temu, wybrałyśmy się z Czają, ale nigdy nie widziałam pokazu flamenco z tańcem, więc no byłam bardzo ciekawa. Zresztą Sevilla jest jednym z takich miast, w którym to flamenco rzeczywiście jest bardzo istotną częścią kultury. Więc bardzo fajnie było to zobaczyć jeszcze właśnie w takiej aranżacji tego Plaza de España. No i poniedziałek tak naprawdę miałyśmy jeszcze cały do zagospodarowania i wybrałyśmy się do Palacio de las Dueñas. A jest to dom, który cały czas jest zamieszkany przez jakiegoś hiszpańskiego arystokratę. Więc jakby on zajmuje górne piętra, a całe dolne piętro i cały ogród, może nie cały, no ale na pewno duża część ogrodu jest dostępna do zwiedzania. I jest to taki typowy, ale nietypowy budynek. W sensie jest to miejsce, jest to budynek nietypowy z perspektywy naszej architektury, ale wiedząc, że tak naprawdę w tym regionie jest bardzo duży wpływ Maurów, którzy kiedyś mieszkali na tych terenach i tego stylu budowania właśnie z ogrodem pośrodku budynku, z tymi podcieniami, no to patrząc z tej perspektywy jest to typowa architektura tego regionu. I rzeczywiście no, budynek zrobił bardzo fajne wrażenie na mnie i ogród zresztą też. I co w ogóle bardzo sympatyczne. Pani w kasie, jak kupowałyśmy bilety, zapytała, czy przypadkiem nie jesteśmy studentkami poniżej 25 roku życia, bo wtedy będziemy miały tańsze bilety. I miałam takie, że ojej, no super, jesteśmy studentkami, tak, ale już nie poniżej 25 roku życia. Znaczy, nie było jej chyba głupio, ale spojrzała na mnie i mówi, ojejku, bo pani tak młodo wygląda. Znaczy, pani, ty tak młodo wyglądasz, więc byłam przekonana, że no, poniżej 25 roku życia. Wiecie, ta młodzieńczość. Nie no, śmieję się. Dawno nikt mi nie powiedział, że może mogłabym kupić tańszy bilet, bo jestem aż taka młoda. Także super, polecam. Ludzie w Sewilli są super mili. No i co? I podsumowując, rzeczywiście chyba się jeszcze kiedyś wybiorę do Sewilli, bo nie widziałam katedry wewnątrz, a jest to też jeden z punktów, który podobno bardzo warto tutaj zobaczyć. Więc to jest punkt do powrotu do Sewilli. Z rzeczy istotnych, wiecie, miałyśmy 30 stopni. Bo Sewilla okazuje się być jeszcze cieplejszym miejscem, no bo w sumie jest jeszcze bardziej na południe i to jest chyba najbardziej na południe wysunięte miejsce, w którym byłam ever. Wydaje mi się, że jest nawet troszeczkę bardziej na południe niż Ateny, więc no nic dziwnego, że było ciepło, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak ciepło. Także wiecie, środek lata w środku wiosny, nawet nie w środku wiosny, na początku wiosny, więc zmiana klimatu z tygodnia na tydzień, wiecie, Göteborg -5, Sevilla +30. Czemu nie? Także słuchajcie, cieszę się bardzo, że byłam, no bo w ogóle nie spodziewałam się trafić na te wszystkie procesje, na te obchody Wielkiego Tygodnia, a to jest naprawdę rzeczywiście bardzo duża rzecz w Andaluzji i w Sewilli, to już w ogóle, więc zaliczyłam w ogóle rzecz, o której się nie spodziewałam, a podejrzewam, że bardzo dużo ludzi chciałoby po prostu przyjechać w tym okresie, żeby to zobaczyć. Bardzo się cieszę, że byłam na tym koncercie, w końcu się udało i koncert był naprawdę rewelacyjny. Więc w ogóle dokładając do tego fakt, że posadzili nas dużo, dużo bliżej, no to nie wiem, fantastycznie 100 na 10. I super, jakby polecam. Pozdrawiam, polecam, Monika Drozdowska, odwiedzajcie Sewillę. Może nie latem, bo pewnie będzie za ciepło, ale wiosna jest idealnym momentem na to. Jeżeli lubicie tłumy ludzi, to w okresie Wielkiego Tygodnia. Jeżeli nie lubicie tłumów ludzi, to nie w okresie Wielkiego Tygodnia. Bye bye! Pa, pa!